Cześć, dzień dobry po południu. Ja jestem Ewelina, witam Was na moim kanale, na którym rozmawiamy o zdrowiu psychicznym, bo zdrowie psychiczne w życiu każdego człowieka jest najważniejsze. Zdrowie ogólnie, ale jeżeli nie mamy tego zdrowia psychicznego, no to dzieją się z nami straszne rzeczy, a my wiecznie się z czymś zmagamy, bo takie jest życie. Tak jak ja mówiłam w moich poprzednich nagraniach, życie nasze to jest, słuchajcie, góra, dół. Dlaczego? Bo jeżeli mamy kreskę, to nie ma nic. To jest koniec życia, po prostu. Czyli dlatego nie jest tak, tylko jest tak i tak. Bo to jest życie i się dzieje i dobrze, źle, dobrze, dobrze. A jak wchodzimy na kreskę, to już nie ma nic, bo to nie ma życia po prostu. To nam mówi nasze serce. I to nam mówi ten wykres, który Wam pokazywałam. Dlatego nie ma jednej ciągłej linii w życiu. Nie ma, że jest cudownie, albo źle, albo dobrze. To tak dla przypomnienia. Skoro rozmawiamy o zdrowiu psychicznym, to ostatnio poruszałam wątek tej bluzy, którą kupiłam. I zabawna rzecz się dzieje, bo ja bardzo mocno wspieram te akcje. Tak jak mówiłam, poznałam bardzo dużo ludzi i naprawdę poznałam ich naprawdę w dużych ilościach przez ten czas, kiedy to robię. I zawsze się udzielam w jakimś biegu, gdzie rzuca się kolorami. Zobaczcie w ogóle jaka fajna inicjatywa. Biegniecie i ktoś Was obrzuca kolorami. I to jest w ogóle super. Fajnie się po tym wygląda. Fajnie się po tym nie można domyć też przez kilka dni, żeby o tym pamiętać. No i słuchajcie, dzisiaj zobaczcie, jaki los jest przekorny. I dzisiaj dołączyłam do grupy. Tutaj jest taki w Irlandii taki spacer właśnie poświęcony tematyce samobójstw. Nazywa się pięknie, słuchajcie, Darkness into Light. Zaczyna się o 4:15 i zaczyna się 10 maja w tym roku. Dlaczego to jest taka ważna data? Bo słuchajcie, 10 maja 1994 roku mój wujek popełnił właśnie samobójstwo. Świętej pamięci. I ja zawsze myślę o nim bardzo mocno, jak ja to robię, ale też o historiach tych ludzi. Słuchajcie, to był młody człowiek, miał tylko 39 lat i zobaczcie, rozmawiałam z tyloma matkami, których synowie po prostu, wiecie co, jak one mi to opowiadają i one mi pokazują zdjęcia. Ja widzę młodego człowieka, który jest dość przystojny, który jest piękny na zewnątrz w ogóle. Naprawdę to są ludzie bardzo zadbani. Bardzo też uśmiechnięci szeroko, bo tak wygląda depresja. To jest, słuchajcie, uśmiech od ucha do ucha. To jest taka pozorna energia. I ja Wam pokażę to na najbardziej, chyba najprostszym przykładzie, jaki chcę Wam powiedzieć. Słuchajcie, siadam naprzeciwko osoby i pytam się, co u Ciebie? I z reguły to jest, słuchaj, super. A jakby tak, wiecie, przepraszam, jakby tak ściągnąć kurtynę, to by było, wiesz co, nie spałam od 3 miesięcy, zmagam się z depresją w samotności, bo nikt nie jest w stanie mi pomóc. Jest mi ciężko wstać z łóżka. Jestem bardzo zmęczona. Nie pamiętam, kiedy był jakiś ład i porządek. Jestem tak wyczerpana, że nie mam siły żyć. No i przełączamy tą kurtynę, wracamy znowu do tej osoby. Jest tak super, słuchaj, super. No i to tak wygląda właśnie, bo tak wygląda depresja. To jest taki śmiech przez łzy. To jest takie zakładanie masek. Masek. Jeżeli już dochodzi do tego, że ktoś się decyduje na ten krok, to zobaczcie, w jakim on jest wewnętrznym konflikcie i w wewnętrznym uwiązaniu. I chcę o tym powiedzieć parę słów, bo wiecie, to też nie jest sztuka, żeby sobie... Nie możemy nigdy brać ciężaru problemów drugiej osoby na siebie, bo jeżeli mamy kogoś, kto nas notorycznie mówi nam o swoich problemach i mówi nam o tym, jak jest źle, to my jesteśmy bez energii. My oddajemy całą energię, jesteśmy tak wyżyłowani, że nie mamy później siły na własne życie. I to też nie jest sztuka oddawać się, już nie chodzi o samobójców, ogólnie ludziom w relacji do tego stopnia, że pełne skupienie i oddam Ci każdą moją uwagę i będę uważna na każde Twoje skinięcie oka. To jest błąd, który ja też bardzo często popełniałam. Czasami jeszcze mi się zdarza. Wynika to trochę z profesji, wynika to trochę z tego charakteru, bo ja Wam to mówiłam, my jesteśmy niedokochani. My po prostu przez taką nadmierną troskę o kogoś kompensujemy sobie to, że ktoś o nas nie zadbał. Więc my chcemy to dać komuś, żeby sobie to zbalansować, ten deficyt i ten dyskomfort wewnętrzny, który mamy. Więc to jest taka bardzo duża pułapka, jak wszystkich naszych deficytów, które mamy w ciągu życia. Także
pamiętajmy o tym, że to nie jest sztuka, żeby po całym dniu życia cudzym życiem być wykończonym emocjonalnie, gdzie my zawalamy pewne rzeczy i jesteśmy po prostu wyżyłowani, bo non-stop słyszymy, jak to komuś jest źle i tak naprawdę jesteśmy w tym bezradni. Do czego zmierza? Do tego, że jeżeli naprawdę widzimy, że coś dzieje się złego z osobą nam bliską lub nie, bo to jest ważne, żeby reagować też nie tylko na znajomych i na nie tylko bliskie nam osoby, bo mamy bardzo dużo ludzi dookoła. Ja o tym ciągle mówię, że to jest kwestia reagowania. Nawet to puściłam post na bloga, słuchajcie, o naszej polskiej znieczulicy. Dodałam jeszcze fajny post o całej psychologii w 10 zdaniach. Zapraszam Was na stronę ewelinaalewska.com, tam jest blog. Przeczytajcie sobie, bo to jest bardzo fajne. Ja tam pisałam o polskiej znieczulicy, że my nie reagujemy na to, jak się komuś po prostu dzieje krzywda. Ja pamiętam taką sytuację, jak miałam 15 lat, podszedł do mnie człowiek mocno uzależniony od alkoholu i to było w parku, słuchajcie, Wzgórze Partyzantów. I on powiedział, że on chce się zabić. I my toczyliśmy dyskusję, słuchajcie, przez jakieś 3 godziny. Przynajmniej przestał płakać i odszedł. Nie wiem, co się stało z tym człowiekiem, ale miałam takie poczucie, że zrobiłam dobrą rzecz. Jak na tamte możliwości, oczywiście, miałam 15 lat. I o takich sytuacjach mówię. I zobaczcie, wrócę do tego biegu, jest właśnie, znaczy ten marsz, on się zaczyna o 4:15 rano, ja na nim będę i właśnie tak jak mówię, o ironia losu 10 maj, czyli jakaś tam rocznica tej śmierci tragicznej mojego wujka, także zobaczcie, jak to się gdzieś tam przeplata, jak ten los nam rzuca te daty i takie spotkania i w ogóle ludzi, których spotykamy. Więc tak, ja Wam powiem, że jeżeli widzimy u kogoś takie niepokojące symptomy, że ktoś naprawdę gaśnie nam za życie, a znamy tą osobę bardzo dobrze lub nie znamy, ale widzimy, że potrzebuje pomocy, to pierwsza ważna rzecz, bo my zawsze słuchamy ludzi, ale tak naprawdę rzadko kiedy powstrzymujemy się od tego, żeby ich oceniać. Chyba że ich znamy bardzo dobrze, to wtedy możemy na kogoś nakrzyczeć i go spunktować pół żartem, pół serio, ale to ma drugi wydźwięk, bo znamy dobrze tą osobę. Jednak często jest to tak, że my oceniamy zaraz, a ludziom wystarczy tylko to, wiecie co, żeby usiąść i posłuchać i nic nie mówić, żeby być, żeby czuli naszą obecność, że nie powiedzą nam, co się dzieje i że nie spadnie na nich bomba krytyki, a weź się za siebie, a wszystko będzie dobrze, a nie musi tak być i tak dalej, i tak dalej. Bo to jest ostatnia rzecz, jaką chce usłyszeć osoba, która zmaga się z poważną depresją i jest na bardzo cienkiej linii życia i śmierci. Więc jeżeli tam jesteśmy, to bądźmy obecni, nie oceniajmy. Bardzo uważajmy, ja bardzo to proszę, uważajmy na to, co do kogo mówimy, bo to jest takie zgubne. My potrafimy kogoś nie znamy i my mamy taką przypadłość jako społeczeństwo, że my się do wszystkiego czepiamy i jak ktoś coś robi, ja powiedziałam, jeżeli ktoś coś ogląda i mu się nie odpowiada, niech powie to w sposób grzeczny, życzę Pani dużo szczęścia, ale nie będę Pani oglądać, bo to, co Pani mówi, nie przemawia do mnie, koniec, kropka. Lepsze to jest niż powiedzenie, blokuję Cię idiotko, wypier papier i te inne wszystkie rzeczy, albo zrobimy z Ciebie zmiazgę, albo znajdę Cię i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, ile się tego przywala i to jest takie straszne dla mnie. Więc siedźmy tam, słuchajmy tych ludzi i po prostu zachęcajmy do pomocy specjalistycznej. Ciągle pamiętając o tym, że depresja jest jednak chorobą uleczalną, bo jest. Gdybym nie przeżyła poważnego epizodu, to bym nie wiedziała zbytnio, o czym mówię, a przeżyłam go i wyszło i miewam się całkiem dobrze. Także wszystko jest do ogarnięcia. Trzeba tylko trochę motywacji i dobrego specjalistę. Dobrego podkreślam, bo specjaliści też potrafią być różni. Trzeba znaleźć swojego człowieka, o tym też mówiłam w podcaście. Co do podcastu, dzisiaj o 20:00 nagrywam na Spotify, udostępniam link dzisiaj u siebie na Insta. Inspirująca mentorowa odnośnie tego, jak sobie radzić z agresją, jak sobie radzić z tym, że tam nam się wszystko w środku gotuje i jak to opanować, żeby to nie poszło, żeby ofiary nie były w słowach i w ludziach przede wszystkim. O to chodzi. Więc zapraszam Was już teraz na 20:00 na dzisiaj. I co jeszcze chcę powiedzieć, więc jeżeli siedzimy, jesteśmy dla tej osoby, nie jedziemy po niej, nie robimy z niej jakąś miazgę, nie krytykujemy jej,
I robimy to w sposób wyważony, że nie, że cały nasz dzień się skupia tylko na tym, tylko dajemy takie poczucie, uważam, tej osobie, że wie, że jesteśmy, że usiądziemy, posłuchamy i zachęcamy cały czas do pomocy i dajemy wskazówki, dajemy narzędzia, proszę, to jest strona, to jest to, tu coś podpytać, możesz tego, zobacz, ten ma znajomą tutaj, psycholog, może cię gdzieś zapisze i tak dalej, i tak dalej. To jest koło, z którego się robi ogromna kula śnieżna i zachęcam do tego, żeby w taki sposób rozmawiać z ludźmi, którzy zmagają się z poważnymi stanami depresyjnymi. No jeżeli już wszystko leży na granicy ostrza i życia, no to wtedy dzwonimy po służby specjalne, bo jeżeli ktoś mówi nam, że w tej chwili odbiera sobie życie i my wiemy, że on to robi, bo jesteśmy tego pewni na 90%, od razu dzwonimy, nawet jak jesteśmy pewni na 50%, to jest nieprzewidywalność, więc i loteria, a tutaj chodzi o ludzkie życie, więc nie będziemy sobie tym żonglować procentowo, więc może nie tędy droga, tylko tędy, że jeżeli już rzeczywiście dzieje się taka straszna rzecz, to dzwonimy po służby specjalne i pamiętając o tym i cały czas podkreślając, że ta depresja jest jednak chorobą uleczalną. Powiem Wam też ciekawą rzecz. Dopiero co nagrywałam się, pokazując tą bluzę, że jestem wsparciem, że jesteście wystarczający. Tyle co wyszłam na Facebooka, pojawił się link, dziewczyna 15 lat odebrała sobie życie, bo dojeżdżała ją grupa szkolna. W ogóle dzieją się straszne rzeczy. Tyle co skończyłam nagrywać, udostępnij post i czytam takie rzeczy, zobaczcie. Zobaczcie, ile się strasznych rzeczy dzieje dookoła i ta komunikacja jest kluczowa. Gdybyśmy mieli tak słuchać opinii innych, które są ważne, ale nigdy nie decydują o nas tak naprawdę, to ja już dawno bym zamknęła ten podcast, dawno bym wywaliła ten YouTube i dawno bym zamknęła tą stronę, bo czytałam różne historie, tylko wiecie, jakoś tak z biegiem czasu i tej mądrości, którą człowiek gdzieś tam nabiera życiowej, i też takiej edukacyjnej i terapeutycznej, bo ja mam to tak wymieszane wszystko fajnie w takim kociołku i to, słuchajcie, nauczyło mnie tego, że jeżeli dostaję maila, gdzie ktoś nie znając mnie kompletnie jedzie po mnie, że beznadziejna strona, że beznadziejnie mówię, że co ja w ogóle wyprawiam i tak dalej, to ja to tak czytam z takim właściwie politowaniem, bo widzę bardzo nieprzepracowaną, zranioną osobę, która mi wytyka wszystkie błędy, które są odbiciem, słuchajcie, jej samej, bo my jesteśmy, ludzie w naszym życiu są odbiciem nas samych, tylko mądrość polega na tym, żeby to było dla nas inspiracją, a nie jakimś dołem strasznym. To tak jak jest dwoje ludzi, którzy się przyciągają, jeżeli jedna się nie rozwija, a druga tak, ta druga odchodzi i jest dalej już, bo chce się rozwijać. A jeżeli ktoś stoi w miejscu, to stoi w miejscu i trzeba go tam zostawić. Jak ktoś nie chce się zmienić, to trzeba go zostawić. Jeżeli jest wyryty w skale, to trzeba go zostawić i iść dalej. Koniec, kropka. I tyle. Mówię to o ogólnej zmianie. Ja tak reaguję na takie rzeczy. Kiedyś byłam bardzo zła na wszystkich ludzi, w których widziałam deficyty i myślę sobie, Boże, jak Ty możesz tak postępować, nie mając sumienia. A teraz po prostu w ludziach widzę zranione dzieci takie małe i widzę takie niedokochanie i widzę, że jak ktoś mi coś wytyka, to wiem, że jemu tego właśnie brakuje. I na tym polega ta mądrość, więc nie reaguję na to absolutnie, bo szkoda mojej energii, szkoda mojego czasu. Po prostu w myślach, czytając to, życzę tej osobie jak najlepiej i takiego poukładania wewnętrznego. I tyle, i zostawiam. Nie reaguję. Dlaczego miałabym komuś poświęcać pół godziny mojego czasu, gdzie mogę Wam ponagrywać pół godziny, żebyście komuś pomogli, zostawić Wam na przykład telefony na linię wsparcia do jakiegoś psychologa, albo żeby komuś pomóc. Po co ja mam tracić ten czas na pisanie do osoby, która jest zaślepiona swoją złością, gniewem na cały świat i która ma deficyty. I ona obrażając mnie i nie znając mnie, po prostu ja widzę w niej wszystko to, co jej dokucza, że jest sfrustrowana finansowo, że ma problemy emocjonalne, że A, B, C, D, mogłabym tak wyliczać naprawdę bardzo długo, więc ja po prostu to odpuszczam, życząc wszystkiego najlepszego. A jeżeli ktoś ewidentnie przekracza jakąś granicę już moją, to załatwiam to w inny sposób.
Nie bezpośrednio, pośrednio, ale to wykropkuję, bo każdy sobie radzi ze swoimi granicami, ze swoim załatwianiem spraw po swojemu. Tutaj trzeba nadepnąć bardzo mocno, żebym ja zareagowała w jakiś sposób, ale staram się po prostu wyciszać te emocje, bo zaraz jak ktoś nas krytykuje, to nam się wszystko gdzieś tam tu podnosi, że ktoś sobie daje prawo do takiej bolesnej krytyki. E, Ale teraz ja się nauczyłam trochę czytać ludzi, też między wierszami, bo ja mówiłam, że ludzie to są takie książki otwarte i trzeba z nich czytać. Więc ja mówię, że my jesteśmy odbiciem ludzi, którzy nas otaczają, czy to jest w partnerstwie, czy w ogóle w przyjaciołach i możemy bardzo łatwo wziąć inspirację z tego. To jest nasze odbicie lustrzane, słuchajcie, z tego, co nam brakuje i nad czym trzeba popracować. I ja wniosłam taką mądrość z moich doświadczeń, z przeczytanych książek, z sesji terapeutycznych i chcę to puścić dalej po prostu. Także to jest bardzo ważne, kim się otaczamy i bardzo trudne nie reagować, jeżeli się robi coś, jeżeli się istnieje w jakiś sposób w sieci. Bez względu na to, czy jesteście bardzo dobrzy, czy bardzo kiepscy, ludzie i tak po was pojadą. Co zauważyłam, słuchajcie, co jest takie straszne, że my jesteśmy tacy bardzo małoskowi we wszystkim i tylko tak naprawdę my gdzieś tam, ja teraz szukam pracy, wysyłam sobie gdzieś tam CV-ki, tylko w Polsce każdy mnie punktuje, że to zdanie jest krzywo, że tutaj brakuje przecinka, że to są takie pierdoły, które się zdarzają każdemu. Ja nie mówię, że to jest złe, bo to jest profesjonalne oczywiście, ale po prostu pracodawcy doczepiają się do takich niuansów, które w świecie nie mają żadnego znaczenia. Naprawdę, naprawdę. I to jest dla mnie porażające, jak to, że ludzie wrzucają różne posty na grupach i grupa zaraz hejtuje. Proszę sobie przeczytać regulamin grupy, jakieś takie bzdury, które nie mają żadnego związku z tym, co dana osoba wrzuciła, że widać po konstrukcji zdań, że to jest prosty człowiek, który szuka czegoś, bo nie wie, jak się inaczej komunikować. I ja widzę to w taki głębszy sposób, a jednak ludzie dokręcają te śrubki. I siedzi ta biedaczyna po tej drugiej stronie i potrzebuje uzyskać jakąś pomoc i dostaje falę hejtu. I tak to jest z reguły ze wszystkim. Co nie znaczy, że wszyscy są źli i wszyscy są niedobrzy i wszyscy są B, bo tak nie jest, a Polska jest zła. Absolutnie nie, absolutnie nie. Ale ja wam mówię z tego, co ja obserwuję. Mi w Polsce nie ma bardzo długo, 20 lat. Ja widzę tą różnicę. Ja dużo podróżuję. Ja widzę, jak się ludzie ze sobą obchodzą na zewnątrz, a jak się ludzie ze sobą obchodzą tam, gdzie się urodziłam. I różnica jest kolosalna. Dlatego też ważne jest dla mnie to, żeby promować takie rzeczy jak, słuchajcie, wspieranie, przeciwdziałanie samobójstwom, pokazywanie, mówienie głośno o tym, że to jest choroba uleczalna i że można znaleźć pomoc. Ja tą pomoc wrzucam w linku oczywiście, w opisie tego nagrania i bardzo zachęcam was do tego, żebyście 5 razy się zastanowili, zanim komuś pojedziecie na jakimś forum, zanim z kogoś zrobicie miazgę, bo ludzie przechodzą takie dramaty, że nam się nie śni. Słuchajcie, ja jak jeździłam na te biegi stricte przeciwdziałające samobójstwom, widzę pięknych ludzi, pięknych, zadbanych, uśmiechniętych. Podchodzę, mamy 5 minut rozmowy. I wam się nawet nie śni, co ci ludzie przeżywają. A zobaczcie, dalej mają uśmiech i tak dalej, bo przeżywają tragedię. Z reguły tragedia każda w życiu jest, słuchajcie, każde nasze zawirowanie emocjonalne jest potokiem czyichś słów. Czyjaś opinia nie ma nic wspólnego z nami, bez względu na to, co ktoś mówi, bo tylko my znamy siebie, tylko my jesteśmy ze sobą 24 godziny na dobę i tylko my jesteśmy w stanie wiedzieć, co czujemy. I my nie mamy w naturze, uważam, tego, żeby ludziom dokopywać, a jednak robimy to świadomie lub nie. Więc ja powiedziałam, wszystko można powiedzieć drugiej osobie, wszystko, tylko w normalny sposób. To jest różnica, jak ja ci powiem, nie podoba mi się, a jest różnica, jak ja ci powiem, bo gadasz głupoty i zaraz dostaniesz w ucho. No i taka to, słuchajcie, taka to puenta, że
to nie jest tak, że ze wszystkimi ludźmi trzeba się obchodzić jak z jajkiem. Oczywiście mamy swoje granice, mówmy o nim. Pamiętajcie, że to nie jest sztuka wylać na kogoś wiadro pomyj, nie znając jego, tylko sztuką jest i największą formą inteligencji emocjonalnej wyrażać się w sposób ładny i nie krzywdzący drugiej osoby. To jest trudna sztuka, bo czasami nasza emocjonalność powoduje to, że już mamy na końcu języka te wszystkie brzydkie słowa, które istnieją w naszym alfabecie, i sztuką jest złapać oddech, odetchnąć i po prostu odezwać się na spokoju. Bo wtedy się w ogóle, słuchajcie, dzieją cuda. My bastujemy i oddajemy dobre emocje. Pamiętajcie, że życie polega na tym, uważam, żeby jednak tworzyć tą dobrą energię, bo przyciągamy wtedy dobrych ludzi. I to, że się zdenerwujemy na to, że jest korek, albo że ktoś nam się wepchał w kolejkę, niczego nie zmieni, ani tego, że nam się wepchał, ani tego, że jest ten korek. To niczego nie zmieni, ale nasz poziom frustracji rośnie. I jak widzicie, że już Wam tutaj wszystko wychodzi, to po prostu złapcie oddech. Złapcie oddech, stańcie na chwilę i zwłaszcza jak macie się już do kogoś odezwać lub coś powiedzieć, lub kogoś pozamiatać w sieci. Ja dostałam tego trochę, więc tym bardziej wiem, co mówię. I traktuję to po prostu jako nauczkę i doświadczenie i idę dalej i robię swoje. Rozglądajcie się, bądźcie dla siebie mili, wyciągajcie rękę do tych, którym jest to potrzebne i wspierajcie tych, którzy się potknęli w życiu i trzeba po prostu złapać ich pod ramię, podnieść, żeby mogli pójść dalej. Bo z reguły my widzimy u kogoś z boku jego supermoce, słuchajcie. I to takie, że jeżeli ta osoba popatrzyłaby na nas swoimi oczami, to by ruszyła z kopyta po prostu przez życie. Tak by się jej życie zmieniło. My mamy taki skill, z boku się jednak patrzy na kogoś zupełnie inaczej. A jest to tak, że ktoś w środku przeżywa dramat, że się bardzo potknął, że dużo przeżył, że patrząc nie oceniamy nikogo po okładce, dlatego że w środku dzieje się dużo dramatów, dużo złych rzeczy i to, że ktoś idzie do Was z takim rogalem, pewny siebie wyprostowany, nie oznacza, że nie przeżywa największej tragedii swojego życia. Więc pamiętajmy o tym. Ja Wam życzę fajnego popołudnia. Zapraszam na Spotify'a o 20:00 i zdam Wam relację o 4:15, jak będę szła tego 10 maja. Po to światło dla tych ludzi, żeby to puścić w świat, że depresja jest naprawdę chorobą uleczalną i że stan takiej czarnej dziury można pięknie załatać. I to będę promować do końca swoich dni. Dobrego popołudnia, zapraszam na stronę i zastanówcie się, zanim coś do kogoś powiecie. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia za tydzień. Cześć.